Te grody czerwieńskie to jest taki fajerwerk czasów średniowiecza. Zaledwie kilka pokoleń cieszyło się tym sukcesem ekonomiczno-politycznym. Grody czerwieńskie, jeden z najbardziej fascynujących projektów polityczno-ekonomicznych średniowiecznej Europy. Do dzisiaj jedna z największych zagadek. Jak to się stało, że między tworzącym się państwem polskim a przebogatą Rusią pojawiło się coś, co w dalszym ciągu próbujemy w jakiś sposób rozszyfrować. System grodów, które oczywiście z natury miały zadanie obronne, ale które głównie służyły obsłudze niesamowitego handlu. Łączyły te dwa światy, wschodni i zachodni, ale łączyły też południe z północą i przepływały tędy towary z całego ówczesnego świata. Niesamowity obrót towarowy, niesamowite bogactwo, które oczywiście budziło emocje polityczne ówczesnych władców. Każdy chciał korzystać z tego tworu, który my nazywamy grodami czerwieńskimi. One były istotne, o to toczyła się batalia, między innymi właśnie między Piastami a Rurykowiczami. Pamiętamy słynne wzmianki z powieści lat minionych, 981 rok, kiedy Włodzimierz idzie ku Lachom i zajmuje Czerwień i inne grody, a później Bolesław Chrobry odbija te grody czerwieńskie w 1018 roku, po to, żeby je ponownie niestety stracić w 1031 roku. Wydaje się, że taką zwierzchność polityczną przez większy okres funkcjonowania grodów czerwieńskich miała jednak Ruś Kijowska. Ale to w takim ogólnym znaczeniu, czyli ci książęta, którzy byli związani z Rusią Kijowską i mieszkali w zachodniej części tego niesamowicie bogatego obszaru, to oni tutaj rozdawali karty. Grody czerwieńskie, sama nazwa budzi wiele emocji i kontrowersji. Czerwień ma również skojarzenie ze złotem, czyli złote grody, czyli bogate grody. I może dlatego przylgnęła taka nazwa do tego całego systemu, że to po prostu było bogactwo. No i my to bogactwo mieliśmy w rękach. Te niesamowite skarby złotych, srebrnych, złacanych przedmiotów, które pokazują, że to nie jest legenda, że to nie jest wymysł jakiś, czy też powiedzmy nadinterpretacja archeologiczna. To bogactwo i ten czerwień, te czerwieńce tutaj były. Stanowisko numer 2 to jest interpretowane jako podgrodzie archeologiczne, czyli takie zaplecze. No i można powiedzieć, że życie codzienne działo się właśnie tam, produkowano na potrzeby grodu książęcego. To było duże zaskoczenie, ponieważ w niewielkich wykopach znaleziono około 40 000 zabytków. To wskazuje, że potencjał tych stanowisk jest ogromny. Bransolety szklane, które ówczesne kobiety nosiły na rękach. Pierścionki, zawieszki dzwoneczkowate, które zdobiły odzienie. Mamy przedmioty, które mówią o tym, że te grody czerwieńskie były również swego rodzaju centrum religijnym, ale tym takim wschodnim.
dziesiątki enkolpionów. Ikony wykonane w kamieniu, ikony wykonane w glinie. Ale mamy tam też sporo ciekawostek związanych z handlem. Jest tam około 1000 znalezisk plomb ołowianych, którym znakowano produkty i które naprowadzają nas na trop, czym zajmowano się m.in. w Czermnie. Prawdopodobnie właśnie handlem. Życie toczyło się normalnie, trzeba było zjeść, trzeba było się ubrać. Ponieważ chyba większość trudniła się handlem, więc wokół tego handlu było wszystko skupione, więc to musiało być niesamowicie gwarne miejsce. Musiał być rejwach nieprawdopodobny, wielojęzyczny, gdzie po opłaceniu ceł, po zdjęciu plomb z tych wszystkich towarów, które walały się po prostu, nazwijmy to, na ulicach w nieprawdopodobnej ilości, rozkładano towary i handlowano. Wydaje się, że to było miejsce, gdzie ten handel był taki niedetaliczny. Tylko tam handlowano tymi towarami masowo, czyli przyjeżdżali kupcy z tkaninami gdzieś tam z zachodniej Europy, no to po to, żeby je zostawić tutaj i ktoś inny je sprzedawał jeszcze dalej. Tak sobie wyobrażam. Oczywiście obok tego toczyło się życie takie obsługujące to całe to ogromne skupienie ludzi. Szacuje się, że gdzieś około 2000 ludzi powinno mieszkać, tych takich mieszkańców wokół Czermna, Czerwienia. Więc oni musieli mieć zabezpieczone domy, musieli mieć naczynia, z których jedli, w których gotowali, musieli mieć odzież, którą ktoś tkał. No i potem była obsługa tych obcych, którzy przyjeżdżali. Oni chcieli gdzieś spać, oni chcieli gdzieś jeść, więc pewnie jakaś część tych mieszkańców była zatrudniona, żeby zapewnić im bazę hotelową. Ale również takie miejsca, gdzie oni mogli odpocząć, zjeść, pewnie wypić. Mamy fragmenty amfor, które mówią o tym, że pewnie przywożono wino gdzieś tam z tych ciepłych krajów. Ale miejscowi prawdopodobnie ofiarowali również swoje napoje. Pewnie były śpiewy, pewnie były jakieś występy. Pewnie przyjeżdżały jakieś trupy wędrowne, które do tak wielkiego miejsca dążyły, no bo tam miały zapewnioną publiczność. To były rzeczywiście obszary, które przyciągały gastarbeiterów z całej ówczesnej Europy, które budowały emocje właśnie nie tylko te czysto merkantylne, ale również polityczne, no przecież i wschodnia i zachodnia strona chciała to mieć dla siebie. Nie jako coś, co jest między i służy obydwu stronom, tylko dla siebie. A niestety natura ludzka jest zachłanna i ta zachłanność dotknęła również grodów czerwieńskich, osłabiając ich moc, co wykorzystali Mongołowie i tak się skończyła piękna historia.